Do przygotowania będą nam potrzebne ziemniaki. Tutaj mam pół kilograma ziemniaków. Ziemniaki należy obrać, umyć, przekroić i wlać zimną wodę, postawić na gazie, ugotować do miękkości. Zgnieść ziemniaki i ostudzić. Tutaj mam 3 kg ziemniaków. Subskrybuj mój kanał, zaznacz dzwoneczek, a będziesz powiadamiany o wszystkich nowych filmach. Ziemniaki obrane wkładamy do zimnej wody. Należy je umyć. Umyte tutaj stawiam. Ziemniaki cały czas stoją w wodzie. Teraz potrzebna jest nam bardzo duża miska i tarka. Ucieramy na drobnych oczkach tarki. Jak ktoś ma taki blender, to może taki mikser czy robot może tam uciec. I ucieramy cebulę. Ucieramy zaraz na początku dużą cebulę. Cebula zapobiega czarnieniu ziemniaków. Teraz pokazuję Wam, jak mam końcówkę, to nabijam na widelec i ucieram. Ok, dobrze. I tak każdy jeden ziemniak jest ucierany, a tą końcówkę odkładam na bok. Resztki mogę wykorzystać do zupy. I tu już jest ostatni ziemniak utarty. I już utarłam wszystkie ziemniaki. Teraz oczyszczę tarkę. Wyciągnę wszystko i tutaj jest nam potrzebna duża miska i gaza. Gazę można kupić w aptece. I teraz patrz uważnie, co będę robić. Gazę położyłam na misce. Potrzebny nam jest garnuszek z uchem albo szklanka. Ja tu mam szklankę. I nabieramy ziemniaki. Przekładamy do naszej gazy. Ok. Zwijamy gazę tak, aby nam ziemniaki nie wypłynęły. No i co robimy? Wyciskamy nadmiar płynu. Należy tak cisnąć, aż wszystko wyleci z tych ziemniaków do miski. Dlatego mówiłam, że jest potrzebna nam taka duża miska, bo tego płynu będzie dość dużo. Ok. I teraz następna miska jest nam potrzebna, żeby te odciśnięte ziemniaki przerzucić do miski. O, zobaczcie, w ten sposób robimy i zobacz, jakie to jest suche. Ok. I teraz ponownie położę gazę na misce. Ok. Kładziemy tak dookoła i nabieramy ziemniaki utarte, wkładamy. Ja tak 2 szklanki sobie wrzucam, więcej nie, bo nie miałam siły wycisnąć. Im więcej wrzucicie, tym musicie mieć większą siłę, żeby to wszystko odcisnąć. A tak to zobaczcie, 2 szklanki to jest akurat dla osoby, która nie ma tyle siły. Ja jestem kobietą, nie mam tyle siły. Może mężczyzna inaczej by to zrobił. I zobaczcie, i teraz mamy taką suchą masę ziemniaczaną. Ten płyn nie odlewamy, odstawiamy, aby ustała nam się skrobia na dnie miski. Teraz bierzemy mięso, 350 gram, mięso mielone, wieprzowe. Ja akurat mam mięso mielone wołowe, wieprzowiny nie dostałam. W tym dniu, co kupowałam w supermarkecie, akurat nie było wieprzowiny. Bierzemy jedną dużą cebulę, kroimy drobno, dodajemy do mięsa, o tak musi być drobno pokrojona cebula, i dodajemy jedną płaską łyżeczkę soli i dość dużo pieprzu. Należy dobrze popieprzyć
nasze mięso. Oczywiście jak ktoś nie lubi pieprzu, to nie dodaje pieprzu. Może jeszcze sobie dodać jakieś inne zioło, ale w przepisie oryginalnym litewskim nie jest przewidziane inna przyprawa. Są to tylko pieprz i sól. No i cebula. Teraz do tego mięsa, które ugniatam, żeby wyszły soki, dolałam trochę wody mineralnej, naturalnej z butelki. Ok. Mięso nie może być za suche. Trzeba dolać trochę wody, żeby było soczyste i należy tak dobrze wyrabiać to mięso. O, zobaczcie, bo później zobaczycie na końcu, jak to będzie wyglądać. No i mięso już jest wyrobione. W międzyczasie woda się ustała, na dnie się ustała skrobia. Idę wylać wodę i zobaczcie, ile mamy skrobi. Dość dużo. Oczywiście ziemniak ziemniakowi nierówny. Jeden ziemniak ma więcej skrobi, drugi ma mniej, w zależności jaki rodzaj ziemniaków kupicie. 2/3 skrobi dodam do ziemniaków, a 1/3 skrobi z miski zostawię. Zobaczycie w późniejszym etapie, dlaczego ja tą skrobię zostawiam w tej misce. I teraz tak, należy wymieszać skrobię z utartymi ziemniakami wyciśniętymi, no w tej misce. Tak, po prostu połączę wszystko. Teraz należy dodać 1 płaską łyżeczkę soli. Należy to zamieszać tak, aby sól się rozpuściła w tej masie i dodajemy właśnie nasze ugotowane, ostudzone ziemniaki i też to wszystko wyrabiamy na jednolitą masę. Jest mi bardzo miło, że mnie oglądasz. Rzuć okiem na inne przepisy, na pewno znajdziesz coś fajnego dla siebie. A teraz wracamy do przygotowania właśnie dużych klusek nadzianych mięsem. Wzięłam taką kulę ziemniaków, rozpłaszczyłam na ręce i wkładam trochę mięsa mielonego. Tam mam w garnku wodę zimną, bo co jakiś czas maczam ręce, aby tak lepiej mi się formowały te kulki ziemniaczane z mięsem. O, w ten sposób. Oczywiście pierwsza kulka nie wyszła tak, jak powinna wyjść. Wiadomo, że człowiek nie robi codziennie kulek ziemniaczanych z mięsem. Jest to danie typowo litewskie, niedzielne. W każdym kraju jest jakieś danie na niedzielę i to akurat jest danie na niedzielę na Litwie. W Polsce w niedzielę, obiad niedzielny to jest rosół, makaron domowy, kotlet schabowy i surówka. A na Litwie mają właśnie cepeliny, czyli duże kluski ziemniaczane nadziewane mięsem, a we Włoszech w niedzielę je się lasagnę, czyli zapiekankę makaronową z sosem bolońskim albo z innymi warzywami. Dobrze, wracamy do naszych klusek. Zobaczcie, jakie duże kluski, duże kulki ziemniaczane nadziewane mięsem. Teraz tutaj wzięłam duży garnek 6-litrowy. Woda już jest tam gorąca, gotowała się prawie. Teraz do tej miski, gdzie jest skrobie, dodałam troszkę wody, tak można powiedzieć 50 ml zimnej wody. Zamieszałam i teraz tą rozpuszczoną skrobię wlewamy na gorącą, prawie gotującą się wodę. Chodzi o to, że w wodzie musi powstać taki kisiel. Po co to robimy? No właśnie, nie wszyscy mówią, po co to się robi. Chodzi o to, że jak będziemy gotować te nasze duże kulki ziemniaczane albo kluski ziemniaczane, a po litewsku nazywają się cepeliny,
to jak gotujemy w wodzie bez skrobi, to szybko wyjdzie skrobia z tych kulek i one nam się będą źle gotować. Natomiast ten kisiel powoduje, że te kulki są tak jakby, można powiedzieć, otoczone tym kiślem i fajnie nam się będą gotować. Tutaj do wody daję jedną dużą łyżkę soli i pół, czyli 1,5 łyżki soli. W garnku mam 3,5 litra wody. I teraz na gotującą się wodę będę delikatnie wkładać te duże kulki ziemniaczane z mięsem. Wrzuciłam na początku 4 kulki. Zamieszałam lekko. Woda oczywiście straciła swoją temperaturę, więc należy troszkę poczekać, aż podniesie się temperatura i wrzucamy pozostałe kulki ziemniaczane z mięsem. Co jakiś czas lekko zamieszam, ale bardzo delikatnie robimy łyżką, aby nam się nie rozwaliły kulki. Kulki ziemniaczane. Albo inaczej można je nazwać kluski. Teraz ostatnie wkładam. Z tego mi wyszło 11 dużych takich klusek, czyli cepeliny. Ok, i ułożyłam już ostatnie. I teraz należy do garnka włożyć 2 listki laurowe. Lekko tak leciutko zamieszać, ale to tak ja tak delikatnie przykrywamy i w momencie, kiedy woda zacznie się gotować, odkrywamy i drewnianą łyżką, już teraz wzięłam sobie, zamieszamy i tak zostawimy na gazie. No ja przykryłam, bo jeszcze się nie gotowało. Teraz odkryję, no już mi się gotuje woda, więc w momencie, kiedy zaczynają się tak gotować te nasze duże kluski ziemniaczane z mięsem, to lekko zamieszać, ale to delikatnie i zostawić tak na gazie przez 30 minut. Gotujemy na takim średnim gazie, żeby tak nam woda pyrkocała, jak tutaj widzicie. A teraz przygotujemy okrasę do naszych cepelin. Bierzemy 2 średnie cebule, kroimy w kostkę. Cebulę kroimy w średnią kostkę, tak jak pokazuję na filmie. Na patelnię wlać 3 łyżki oliwy z oliwek lub innego oleju roślinnego. Dodać 400 g boczku. Boczek należy podsmażyć, aby wytopił się z niego tłuszcz. Do tak wytopionego boczku dodajemy naszą pokrojoną cebulę, ale tutaj Wam pokazuję, że jeszcze boczek nie jest jeszcze podsmażony dobrze. A cepeliny co jakiś czas zamieszać. Teraz już dodaję tą cebulę, którą miałam przygotowaną. Należy lekko zarumienić cebulę. Wyciągamy już nasze cepeliny, czyli kluski ziemniaczane nadziane mięsem, a po polsku inaczej kartacze. Pozdrawiam wszystkich widzów z całego świata. Tutaj do właśnie tego boczku i cebuli dodałam 2 łyżki kwaśnej śmietany. Zamieszać i polać nasze cepeliny, czyli kluski ziemniaczane nadziane mięsem. Zobaczcie, jak się pięknie prezentują. Pyszne jedzenie, mówię Wam, bardzo pyszne.
O, i teraz tak się prezentują właśnie litewskie cepeliny. Są bardzo pyszne, polecam Wam. Zrób ten przepis, napisz mi w komentarzu, jak Ci smakuje. Zostaw ślad po sobie w formie łapki w górę, podbij film i udostępnij ten film. Wszystko to jest ważne dla algorytmu YouTube'a, aby promował ten film. Zapraszam też właśnie na inne filmy, na inne przepisy na moim kanale. Życzę wszystkiego dobrego i widzimy się na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao!